Cześć, dzisiaj będzie kolejny ekran multimedialny, czyli tak zwany CarPlay, tym razem od marki Tracer, więc produkt niedrogi, ale czy zaskoczy nas tutaj pozytywnie w testach, o tym się przekonacie. Jedno co jest pewne, w niewygórowanej cenie dostajemy mnóstwo ciekawych i przydatnych funkcji. Ceny macie w linkach w opisie filmu, także promocje. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Urządzenie nazywa się CarPlay 7.0 i to 7.0 jednocześnie oznacza wielkość ekranu, czyli 7 cali. Nagrywanie w 2K, mamy kamerkę do przodu, do tyłu. Jest Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz, mamy Bluetooth 5.0, mamy Android Auto, mamy CarPlay. Między innymi także mamy transmitter FM, inne funkcje, o których Wam powiem w dzisiejszym filmie. Są także funkcje AirPlay i Miracast. No i przyzwoite parametry kamer, ponieważ przednia ma kąt widzenia 140 stopni, ta z tyłu ma 120 stopni, w zupełności wystarczające. Mamy kod QR do pobrania instrukcji, natomiast jest ona też w zestawie. Nie zabrakło także funkcji znanych z typowych wideorejestratorów, czyli G-sensora, czujnika wstrząsowego na podstawie jakiegoś uderzenia czy przytarcia w nasze auto. Jest to zdarzenie zapisywane, jest tryb nocny i mamy rozdzielczość kamery przedniej 2560 na 1440. Ta z tyłu nagrywa Full HD, no ale weźmy sobie pod uwagę, że za cały ten zestaw płacimy tyle, co na dobrą sprawę za takiej średniej jakości kamerę nagrywającą tylko do przodu. Więc cena naprawdę atrakcyjna. Nie zabrakło w zestawie instrukcji, która jest taką, powiedzmy, kserówką, ale wszystko jest bardzo fajnie opisane. Chociażby możliwość poprowadzenia przewodu przez auto do kamery wstecznej. Mamy także ważne wskazówki. Jeśli macie poduszki boczne, tak jak na przykład w moim aucie, to żeby zachować środki ostrożności, przekładając kabel właśnie tymi miejscami. Więc mamy też tutaj dodatkową funkcję kamery cofania. Jeśli chcecie, żeby to zadziałało, to też jest opisane w instrukcji, że jeśli podłączymy czerwony przewód do dodatniego bieguna przy świetle cofania, więc trzeba tam troszeczkę rozmontować, dobrać się do tych kabelków, to wtedy, jeśli wrzucicie bieg wsteczny na ekranik, automatycznie będzie wrzucany plus linie pomocnicze cofania. No i kamerka może być na zewnątrz auta, a może też być na przykład od wnętrza na szybie, jak tam Wam wygodniej. Rzućmy sobie okiem, co w zestawie jest. Uchwyt do zamocowania urządzenia, który możemy sobie dostosować i potem dokręcić śrubę, żeby się już tutaj nic nie ruszało. Sam moduł możemy też łatwo z tego zdjąć. Jest na taki zatrzask. No i mamy tutaj taśmę dwustronną, zapasowa taśma. Jeśli ktoś ma zaokrąglony pulpit, to ja już to przerabiałem w poprzedniej kamerce, gdyby się na tej taśmie nie chciało trzymać, bo macie albo bardzo chropowaty, albo taki lekko zaokrąglony jak u mnie. To u mnie rozwiązaniem było danie jeszcze paru pasków piankowej taśmy 3M, która jest dość gruba i powoduje, że to wszystko powinno się już dostosować, chwycić w kilku miejscach i wtedy ten uchwyt trzymał się naprawdę dobrze. Poza tym mamy coś takiego i według mnie to będzie takie narzędzie, które ma pomóc w porządkowaniu tego kabla, w ukrywaniu go w aucie. Do tej kamerki wstecznej jest i sama kamerka wsteczna. Ona jest dość duża, natomiast można ją powiesić i na szybie, na taśmę dwustronną, czy na śrubeczki. Mamy długi kabel, ponieważ on musi przejść przez całe auto praktycznie. No i całość ma aż około 5,5 metra, więc sporo. Natomiast ten czerwony kabelek, który sobie podepniemy do tego światła cofania, ma około metra. I rzut oka z bliska na kamerę cofania. I to podpinamy sobie do głównego modułu. Mamy też kabelek AUX, ponieważ poza połączeniem FM, czyli takim transmitterem, możemy też korzystać bezpośrednio z AUX-a. Jest i zasilanie, czyli wtyczka do gniazda zapalniczki. Szkoda, że nie ma jakiegoś portu USB jeszcze, no ale trudno, bo byłaby wtedy bardziej praktyczna. Tu mamy USB typu C. Długość zasilania to około 3 metrów. No i mamy sam ekranik, jest jeszcze folia zabezpieczająca logo Tracera i tutaj od spodu mamy gniazda, czyli zasilanie, podłączenie kamery wstecznej, gniazdo na kartę pamięci, której nie ma w zestawie, i gniazdo AUX. Tutaj od góry mamy jeszcze włącznik zasilania. Jest także głośnik, są otwory wentylacyjne, jest mocowanie i tutaj mamy właśnie kamerkę, którą możemy sobie też tutaj częściowo dogiąć, dopasować, żeby dobrze widziała. I pozycja będzie ok, ponieważ to będzie stało na pulpicie, ona będzie tak z 10 cm nad pulpitem, więc ta widoczność powinna być niezła. No i po bokach już tutaj nic więcej nie mamy. Mamy możliwość zdjęcia z tego uchwytu, gdyby była taka potrzeba. Ok, spojrzymy sobie na menu. Tutaj mamy ekran powitalny. Formatujemy kartę pamięci. Mamy też komunikaty w postaci takich piknięć. No i ok, w tej chwili mamy też obraz z kamery wstecznej, bo ją właśnie podłączyłem. Możemy sobie to przerzucić na pełny ekran. Możemy zablokować nagranie, zrobić screena,
przejść do zapisanych plików. Kamerka przód, tył, przełączamy się, żeby mieć także z dźwiękiem czy bez i sobie zrobić podzielony ekran, czyli przód, tył widzimy tutaj na jednym ekranie. Tutaj tak samo możemy przełączać ten podgląd. Jeśli by Was te piknięcia irytowały, to po pierwsze możecie sobie przyciszyć sam dźwięk albo wejść w ustawienia i mam tutaj dodatkowe opcje. Języki, język polski, ustawienia czasu, pozycja kierowcy po prawej czy po lewej, wygaszacz ekranu, czyli po jakim czasie ten ekran ma się wyłączać. Możemy skalibrować sobie linię do kamery cofania, włączyć odbicie lustrzane, ustawić przycisk pomocniczy. Mamy tryb ochrony wzroku, gdzie automatycznie będzie przestawiać nam się w taki tryb nocny o wybranej godzinie. Ustawienia G-sensora, audio, nagrywanie w pętli, pliki minutowe, 3-minutowe, 5-minutowe i rozdzielczość Full HD albo 2K. I możemy wyłączyć sobie też te piknięcia. Wchodzimy w efekt dźwiękowy dotyku i już tego nie ma. Mamy format karty, przywrócenie ustawień fabrycznych i wyczyszczenie historii połączeń. Więc tych opcji jest całkiem sporo. No i mamy pozostałe opcje CarPlay, Android Auto, następnie mamy AirPlay. Do każdego z nich jest instrukcja, jak się połączyć. Tryb Miracast, czyli bezpośrednie klonowanie zawartości telefonu, Bluetooth Music i opcję Wi-Fi Video. Mamy także zakładkę Audio Out, gdzie mamy do wyboru głośniki, CarPlay, transmitter FM, gdzie ustawiamy sobie jakieś pasmo i to samo pasmo ustawiamy w radiu samochodowym. Wtedy jeśli przełączymy radio w samochodzie na to pasmo, to leci nam dźwięk stąd. Czyli możemy odtwarzać ulubioną muzykę na przykład ze Spotify'a czy z innych źródeł. Mamy też AUXa, czyli bezpośrednie połączenie przewodowe. Wszystko jest czytelne. Mamy tutaj sporo funkcji i dotyk działa ok. No i spróbujmy to sobie sparować z moim telefonem. Włączymy sobie Android Auto. Dobra, włączam Bluetooth i zaraz zobaczymy. Wiemy, sparuj nowe urządzenie. Od razu się pojawiło urządzenie CR-PAL 7.0. No tutaj jest taka literówka, ale ok, chodzi o to. No i telefon się pyta, czy sparować. Robimy paruj. No i w tym momencie mam tak samo jak w przypadku poprzednio testowanego urządzenia, czyli w trybie CarPlay mam dostęp do Spotify'a, do nawigacji, do połączeń telefonicznych. Mogę też coś wyszukać. Cześć. Co mogę zrobić dla najfajniejszej z osób, które znam? Ok, asystent działa. No i możemy sobie tutaj ustawić jakąś trasę. Nawigacja działa dobrze. Jakość dźwięku jest całkiem ok. Mamy dostęp do Spotify'a. Dotyk działa przyzwoicie, nie ma tutaj problemów. W momencie, gdy mamy sparowane poprzez radio FM lub bezpośrednio przewodowo, to mamy od razu zestaw głośno mówiący, czyli chociażby połączenia telefoniczne odbieramy sobie z poziomu tego właśnie urządzenia. A zrobimy taki teścik. Pokażę Wam, jak to by wyglądało, jak ktoś zadzwoni do mnie na komórę. Dzwonię. No i na telefonie mam powiadomienie i także na urządzeniu mogę odebrać, odrzucić. Odrzucimy, cyk. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Tak więc działa to naprawdę dobrze. Ekran jest czytelny, a jednocześnie nie jest zbyt duży, czyli nada się także do mniejszych samochodów. Zobaczmy sobie, czy da się tutaj tym dotykiem pograć w grę. Na poprzednim urządzeniu sprawdzałem, więc sprawdźmy też tutaj. No dobrze, Nintendo Switch to nie jest, ale dało się jednak pograć na dotyku na trochę większym ekranie. Oczywiście taka funkcja kompletnie poboczna, natomiast działa. I teraz znowu wychodzę do głównego, a tam gra mi jeszcze leci w tle. Ale w tym momencie chcę sobie odpalić, co tam się nagrało wcześniej i w tym czasie obraz z kamerki cały czas się nagrywał i z przodu i z tyłu. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. No i zapraszam Was teraz na wrażenia z użytkowania tego właśnie urządzenia. Przed chwilą widzieliście na sucho w studio, a teraz będzie część w aucie. Jeśli chodzi o montaż, użyłem taśmy dwustronnej piankowej, żeby na moim zaokrąglonym pulpicie urządzenie trzymało się dobrze i się trzyma. Na domyślnym uchwycie mogłoby nie być niestety tak fajnie. I tutaj nadmienię, że Tracer w ofercie ma 3 rozmiary tego urządzenia, tak mniejsze jak i większe, ponieważ tu mamy 7 cali, mamy mniejszy 6,2, a mamy także duży ekran i 10,2 cala. Do mojego auta myślę, że ta 7 jest idealna. Troszeczkę też można pomarudzić, to tutaj nie do końca zagrało. Jeśli chodzi o płynność działania, no to jak widzicie tutaj na przebitkach, podczas na przykład przesuwania mapy były takie delikatne lagi, ale poza tym wszystko działało ok. Wsiadając do auta, mając włączony Bluetooth w telefonie, urządzenie łączyło się automatycznie, natomiast czasem potrzebuje na to ładnych kilkadziesiąt sekund.
Pochwalić natomiast muszę transmitter FM, naprawdę niezła jakość dźwięku, w zupełności zadowalająca, jeszcze nie jakość z płyty CD, ale naprawdę lepiej niż w poprzednio testowanym urządzeniu. Bardzo fajne opcje w postaci podglądu, ponieważ widok do tyłu przydaje się do parkowania, oczywiście najlepiej parkuje się na lusterka, ale czasami w lusterkach nie widać, czy na przykład za nami jest jakiś kamień, dziura w jezdni, czy jakiś wąski słupek, którego po prostu w lusterkach możemy nie zauważyć. Jako wsparcie super sprawa. No i pozostaje jeszcze omówić jakość nagrań z kamer. Jeśli chodzi o przód, to jest naprawdę nieźle. Rozdzielczość 2K sprawdza się przyzwoicie. Szczegółowość jest ok i także w nocy obraz jest czytelny. Jeśli chodzi o kamerę wsteczną, mamy Full HD i tutaj zależy już, gdzie ją zamontujecie, ponieważ jak będzie na zewnątrz, to też powinna dobrze się sprawować. Ja umieściłem ją pod sufitem, tak żeby patrzyła przez tylną szybę. Jeśli chodzi o nagrania, no to jest ok. Jest daleka, co prawda nie mamy szczegółowości, ale jeśli jakiś pojazd podjedzie bliżej, no to już widać dobrze tablice rejestracyjne, czyli w przypadku jakiejś stuczki mamy to dobrze nagrane. I także w trybie nocnym jest też nie najgorzej. Ok, podsumowując, powiem Wam, że w tej cenie jestem naprawdę mile zaskoczony. Nie jest to oczywiście urządzenie idealne, ma swoje mankamenty. Generalnie miłe zaskoczenie ze swojej strony w tej cenie jak najbardziej mogę polecić. No i pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, był przydatny, warto zostawić łapkę w górę. Możecie napisać komentarz, czy macie na przykład takie urządzenie, czy jesteście zadowoleni. Można film udostępnić, no i warto subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.